witam w kolejnym filmie z Indii. Tym razem odwiedzimy Mumbai, czyli finansową stolicę kraju zamieszkało przez ponad 22 miliony ludzi. Mumbai do 1995 roku nosił nazwę Bombaj, a za czasów brytyjskich był ich głównym ośrodkiem kolonialnym w tym rejonie Azji. Po Brytyjczykach do dziś zostało tu mnóstwo wspaniałych zabytków i muzeów. Dziś to jednak tętniąca życiem metropolia znana też jako stolica hinduskiej kinematografii, czyli Bollywood, ale także największych slumsów świata, gdzie obok nowoczesnych wieżowców rozciągają się hektary szałasów zbudowanych z tego, co udało się miejscowej ludności znaleźć w okolicy. Zapraszam na kolejną emocjonującą podróż. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Myśląc o Indiach, zapewne masz przed oczami piękne obrazki starożytnych zabytków, dzikiej przyrody oraz uśmiechniętych ludzi. Do tego zapachy aromatycznych przypraw i otoczka mistycznej kultury. Tak przedstawiają ten kraj katalogi biur podróży, programy telewizyjne i celebryci. Jednak na miejscu rzeczywistość okazuje się całkowicie inna. Przechodaczający brud i trudny do wytrzymania fetor. Fatalne warunki sanitarne. Niewyobrażalne tłumy, z którymi musisz się na co dzień mierzyć na ulicach. Żebracy i masa absurdów, o których nawet ci się nie śniło. Zapraszam na serię filmów, w których pokażę Wam, jak wygląda prawdziwe życie w Indiach bez cenzury. Indie są olbrzymim krajem wielkości 1/3 Europy. Na większe dystanse więc najwygodniej poruszać się samolotami. Lot z północy na południe kraju może trwać 5 godzin, ale podobną trasę pociągiem pokonywalibyśmy przez całe 2 dni. Często w dość mało komfortowych warunkach. Loty wewnętrzne oprócz narodowego przewoźnika Air India obsługują również tanie linie Indigo czy Vistara. Jeśli chodzi o bagaże podręczne, tak nikt ich tutaj nie waży ani nie mierzy. Często w cenie podstawowego biletu mamy też bagaż rejestrowany oraz posiłek. Jak już wylądujemy w Mumbaiu, trzeba się jakoś dostać do dzielnicy Fort, czyli historycznej dzielnicy pełnej zabytków i ikonicznych budynków z czasów brytyjskich wpisanych na listę UNESCO. W październiku 2025 roku otworzono nowy terminal lotniskowy oraz linię metra, która łączy lotnisko z historyczną częścią miasta w dzielnicy Fort. I teraz już możemy dojechać bez problemu bardzo komfortowo do centrum miasta. Jednak w momencie nagrywania tego filmu metro nie było jeszcze ukończone, więc pokażę Wam, jak poruszać się po Mumbaiu koleją miejską. Aby wydostać się stąd z lotniska, wystarczy pójść na przystanek autobusowy położony pod terminalem i udać się do stacji kolejowej najbliższej. No i cyk, wystarczy wyjść z lotniska i już za 5 rupii jedziemy do stacji kolejowej. A za taksówkę lotniskową trzeba było zapłacić pewnie z 1000. Oficjalny autobus lotniskowy też kosztuje tutaj ponad 100 rupii. Ten najtańszy, bo są i lepsze. A wystarczy dosłownie przejść 100 metrów za bramę i jedziemy sobie tą samą trasę za 5 rupii. Eleganckim autobusem, niezatłoczonym. Najprościej dostać się i najszybciej do centrum Mumbaiu koleją miejską, no ale niestety, żeby kupić bilet, to trzeba swoje odstać. Bilety można też kupować online, ale musimy mieć tą aplikację UPI, to jest takie coś jak u nas Blik, ale nie możemy tego mieć, bo potrzebujemy indyjskiej karty. Nie podepniemy sobie pod to karty zagranicznej. Dłużej schodzi często kupno biletu niż sam przejazd. Bilet na miejski General kosztuje 10 rupii i ten ma otwarte drzwi. I jest jeszcze drugi taki teraz za gramną z oknami i zamykanymi drzwiami, on ma klimatyzację i on już kosztuje więcej, bo kosztuje 80. Przez przypadek wsiedliśmy do tamtego, no jak się okazało, Kanary bardzo szybko się zjawiły i chcieli wpierdzielić 600 rupii mandatu za to, że to nie ten pociąg.
ale po kłótni, że pierwszy raz w Indiach, że nie mam gotówki, w końcu odpuścił i kazał po prostu wysiąść na najbliższej stacji. Więc jednak chodzą tutaj i można dostać mandat. Ale zobaczcie, co tu się wyrabia. I to nie są godziny szczytu jeszcze i to nie jest najbardziej zatłoczona stacja. Znaczy ich tutaj są miliony i to jest takie ciągłe przepychanie. W Indiach bardzo popularny jest jeszcze zawód czyściciela butów. Tutaj w Mumbai jest ich naprawdę dużo. Można ich spotkać na dworcach, na ulicach, pod hotelami i takie coś kosztuje kilkadziesiąt rupii. W pociągach miejskich są wagony tylko dla kobiet i tylko dla mężczyzn i koedukacyjne. Nie ma tu czegoś takiego, że jedni drugich wypuszczają czy coś. Wolna amerykanka, taki Mortal Kombat. Każdy się przepycha, jakby od tego zależało jego życie, a kolejne pociągi są i tak tylko co kilka minut. Nie ma tu drzwi. I tak nie jest teraz źle, bo może być gorzej. Pamiętam z poprzedniego pobytu, że tutaj naprawdę było tak ciężko, aby wysiąść albo zacząć wysiadanie 3 stacje wcześniej, bo inaczej to nie dało rady dopchać się tych kilku metrów do drzwi. Myślę, że później będzie podobnie. W tej klasie General nikt nie sprawdza biletów, więc tu można sobie spokojnie jechać na gapę. Bilet kosztuje tylko 10 rupii, nawet nie chodzi o te pieniądze, tylko czas zmarnowany w kolejce, żeby go kupić. रोशन जहां पर संभलना है ये भी बता मुंडियन तो बच के रहना दिल की धड़कन सुनना प्यार की गली में ना बहना मुंडियन तो बच के रहना सितारों से बातें करना पर कदम सोच के रखना दिल को जो हरा ले जाए उससे खुद को बचा के रखना. O ile podróż do centrum trwa tutaj ze 2 godziny, tak jest to chyba jedna z najtańszych komunikacji na świecie. Żeby dostać się z lotniska do centrum miasta, kosztuje to tylko 15 rupii. Co jeżeli chcecie pozwiedzać w jeden dzień Mumbai, mając ze sobą plecak tak jak ja, no trzeba go gdzieś zostawić. Jak na lotnisku sprawdzałem, tam ceny były w granicach około 1000 za przechowanie. Tak tutaj na dworcu kolejowym, głównym, centralnym jest o wiele taniej. A tutaj chyba czekają na pociąg pocztowy, cały peron paczek, 1000 pudeł. Też poczta tutaj musi działać na wysokich obrotach. Że zamiast prawie 2000 rupii na lotnisku, za bagaż na dworcu Central, za 2 plecaki zostawione na dobę wyszło 80 rupii tylko. A za zaoszczędzone pieniądze można sobie tutaj zjeść kilka obiadów, a nawet wypić browara. Wylądowaliśmy o godzinie 10 w Mumbaiu, jest godzina 13, czyli razem z formalnościami, z zostawieniem bagażu zajęło to 3 godziny, żeby dotrzeć do centrum. To jest kilkadziesiąt kilometrów, nie wiem, 20-30, więc trzeba to brać pod uwagę, jeżeli chcemy to miasteczko zwiedzić. Sam główny dworzec kolejowy w wiktoriańskim stylu, zbudowany przez Brytyjczyków w 1888 roku, robi piorunujące wrażenie. To z tego miejsca najlepiej rozpocząć zwiedzanie starej części miasta. Odległości pomiędzy najciekawszymi punktami są niewielkie, więc spokojnie zobaczymy ten kawałek Mumbaiu na własnych nogach w ciągu jednego dnia. Mumbai to takie najbardziej angielskie miasto w Indiach. Na każdym kroku możemy spotkać ślady po obecności właśnie brytyjskiej kolonii. No i są one najbardziej chyba okazałe. Mnóstwo zabytkowych, przepięknych budynków, stare muzea, uniwersytety, urzędy. To wszystko prawie tutaj funkcjonuje nadal. Nie zburzono tego, nawet nie zapuszczono jakoś zbytnio.
I to działa. Żeby to pozwiedzać, myślę, że kilka dni trzeba przeznaczyć. No i oczywiście tanio też nie będzie, bo bilety wstępów dla obcokrajowców, no to wszędzie są dość drogie. W starym Mumbaiu, w okolicach wieży zegarowej, jest już tak, że tak powiem, europejsko. Nie widać nawet knajp indyjskich, żeby coś zjeść lokalnego, bo większość to jakieś kanapki, pizze, chcą się bardzo upodobnić do Europy. Ale jeszcze im daleko, bo już po wyjściu z lotniska, z terminala, nawet nie trzeba było wychodzić za bramę, uderzył smród z rzeki Rynsztoku, która przepływa przy samym terminalu. Jednym z najbardziej popularnych miejsc do odwiedzenia w Mumbaiu jest Muzeum Księcia Wali. Ma to teraz zmienioną nazwę, bo ogólnie w Indiach panuje taka moda zmiany tych wszystkich nazw nadanych przez Anglików i oni sobie to zmieniają na jakieś tam swoje. I nazwano jest imieniem jakiegoś gościa, nie wymówię tej nazwy za cholerę. Bilet kosztuje tutaj 700 rupii plus 200 za kamerę nieprofesjonalną, a 5000 za aparat kamerę profesjonalny, więc dość sporo. Kiedy Indianie płacą tylko 150 tutaj za wstęp. Przykład chamskiej segregacji rasowej. Pomimo, że to nie oni to zbudowali, tylko zbudowali i zostawili im to Anglicy, którzy też zgromadzili tutaj właśnie kolekcję sztuki z całego świata. Mamy tutaj sztukę antyczną grecką, rzymską, egipską, perską, arabską, no i przede wszystkim sztukę Indii, z całych Indii. Mamy tutaj sale poświęcone 3 głównym religiom, hinduizmowi, buddyzmowi i dżinizmowi. Jest kolekcja wypchanych zwierząt, kolekcja broni, kolekcja obrazów, kolekcja monet, biżuterii, jakieś porcelany. Jest to położone w ładnym budynku, któremu nijak nie da się zrobić zdjęcia, zapomnijcie o tym. Jest wszystko tak szczelnie tutaj pogrodzone, że nie da się podejść po prostu, nie zrobisz zdjęcia. Lepsze zdjęcie można zrobić między krzakami zza płotu z ulicy, niż po wejściu na teren. W środku też pilnują, żeby oczywiście nic tam za bardzo nie fotografować, jak się nie zapłaciło 5000. Czy jest to warte tych pieniędzy? Nie. Jeżeli jesteście w Indiach jednorazowo, bądź tylko właśnie w Mumbaiu, wtedy można sobie to zobaczyć. I tutaj jest wystawa farb używanych do malowania takich obrazków. I właśnie coś, co mnie bardzo zdziwiło, że złota farba nie jest robiona ze złota, a ze skrzydeł pancerza żuka, takiego zielonego. I stąd jest właśnie złota farba na obrazach. No coś niesamowitego, ktoś na to musiał kiedyś wpaść. Pomimo, że nagrywam sobie tutaj w parku, się schowałem między drzewami, już przyszedł tutaj ochroniarz, że tu nie wolno nic nagrywać. No ja pierdzielę. Czego oni tak się boją, że może, nie wiem, zapuścili to angielskie dziedzictwo i że Anglicy zobaczą i pociągną ich do odpowiedzialności? Zbierani na rzeczy z różnych świątyń i z różnych pałaców, więc tak w zasadzie jak się pojeździło trochę po Indiach, to tutaj nic nowego praktycznie nie zobaczymy. Oczywiście to też są stare zbiory jeszcze angielskie. Chcę tutaj nagrać, coś powiedzieć o tym miejscu, gdzie jestem, ale się nie da, bo ciągle dziesiątki osób proszą o zrobienie zdjęcia. Mówię, że 100 rupii, a że oni są biedni, że oni nie mają. A ja muszę tu płacić za wszystko, za zdjęcie z świętym człowiekiem na przykład, czy z jakimś wielbłądem, gdybym chciał, to muszę płacić. A oni nie mają, oni za darmo chcą robić. Ale dobra, mniejsza z tym. Kilkaset metrów od Muzeum Księcia Wali znajduje się właśnie ten budynek Gate of India, czyli kolejny taki symbol Indii. Są tutaj tysiące Hindusów, dziesiątki tysięcy obstawiam. Wejście jest za free, jest tylko kontrola bezpieczeństwa. Kiedyś tutaj przypływały koronowane głowy, tutaj byli witani królowie, tutaj witano królowę Elżbietę, kiedy przypłynęła do Indii. Od Hindusów się tego nie dowiemy, oni mają inną wersję historii. Jest to miejsce, ostatnie miejsce, skąd odpłynęli Brytyjczycy w 1947 roku. I tak jest tutaj to opisywane, tak jest im przedstawiana historia, czyli symbol niepodległości, odpłynięcia stąd Brytyjczyków. Brama jest w remoncie, nie można tam podejść i w ogóle nie można tu nic zrobić, bo ciągle jak się tylko przystanie na chwilę, zaczepiają o zrobienie zdjęcia. Jest to naprawdę bardzo irytujące. Tuż obok bramy jest hotel Mumbai, najbardziej ekskluzywny, właśnie najstarszy hotel w mieście. Tutaj nocowali królowie angielscy i cała ta szlachta angielska. Tutaj też dokonano słynnego zamachu, gdy grupa właśnie terrorystów wdarła się do środka i wzięła zakładników. O tym zamachu jest świetny film Hotel Mumbai. Polecam go sobie obejrzeć. Do samego hotelu można wejść za darmo i sobie go pozwiedzać, ale w środku nie można nagrywać, więc nie pokażę wam go, jak to wygląda w środku, ale polecam się tutaj wybrać i część tego hotelu będzie można sobie zobaczyć. Mimo że Hindusi tak odcinają się od Anglii, piętrowe autobusy zostały. Co prawda to już są produkcji indyjskiej,
ale taki symbol właśnie londyński jeszcze tutaj jeździ po ulicach. Też można zobaczyć czerwone, takie angielskie skrzynki pocztowe. Na każdym kroku spotkamy tutaj stare angielskie kolonialne wille. Część jest odremontowana i rządzono w nich modne hotele, a część wygląda w oryginale, jakby nikt tu niczego nie ruszył od wyjazdu Anglików, ale widać, że nadal są zamieszkałe, bo są tam jakieś szmaty się suszą, światła się palą. Wygląda to jak też w jakimś filmie postapokaliptycznym. Ludzie tam żyją. Cafe Royal, 1919 rok. Zamknięta chyba trochę później, ale jednak jest ten klimat. Miasto Bombaj jest takim najbardziej kosmopolitycznym miastem Indii, oknem na świat, więc tutaj spotkamy najwięcej białych, którzy tutaj mieszkają, pracują. Tutaj już poza tymi punktami turystycznymi to nie będą z nami za bardzo chcieć robić, znaczy akurat dla nas to dobrze, nie będą nas wołać do zdjęć, dlatego że widok tego białego człowieka nie jest tutaj rzadki. Natomiast właśnie przy takiej bramie Indii, tam są włożone wszystkie wycieczki z całych Indii, to tak w Polsce Pałac Kultury ludzie chcą zobaczyć. No i przy okazji widzą turystę z Europy, taka jest to sensacja. I możemy tutaj zobaczyć najdroższe auta, jakieś najnowsze Mercedesy, BMW. Tak więc widać, że w tym mieście pieniądz jest. No i oczywiście siedziba Bollywood, czyli największej indyjskiej wytwórni filmowej, ale akurat tych jest kilka. Mówi się, że wszystkie filmy indyjskie to Bollywood, a to nieprawda, bo jest tutaj kilka wiodących języków. Właśnie wytwórnia w Madrasie w języku tamilskim, one są nagrywane, jest równie potężna, tylko to akurat jakoś się w Polsce nigdy nie oklepało. Więc wszyscy znamy ten Bollywood. Stary urząd telegrafu. Jak wiadomo, telegrafu już nie ma. W sumie nie wiem, co tu się teraz znajduje. Na górze rosną już drzewa na tych wieżach, więc na pewno są od dawna nieużywane, ale część pomieszczeń jakby była zajmowana. Kolejną bardzo irytującą rzeczą tutaj jest, że wystarczy się zatrzymać gdzieś na chwilę, nie wiem, podrapać po dupie czy napić wody i od razu zjawia się żebrak. A przepraszam, nie można mówić żebrak, bo lewacy mi zabronili. Osoba prosząca nachalnie o pieniądze, więc tak będę to teraz nazywał. Więc zjawia się taka osoba i są tutaj bardzo oni natarczywi. Zwłaszcza w okolicy właśnie dworców kolejowych, jakichkolwiek, tam jest ich najwięcej, tak samo w pociągach. Czasem też idzie zwykła osoba, nie wyglądająca w żaden sposób na biedną, dobrze odżywiona, z brzuchem i nagle wyciąga ręce po pieniądze. Pokazuje gest taki do ust, że jest głodna, gdzie brzuch jest taki, kurde, musiała jeść dużo i często w ostatnich miesiącach raczej. A nuż widelec, biały turysta coś da, nie? Przyda się zawsze jakiś hajs dodatkowy. Widocznie to działa. Nie są to właśnie typowi żebracy, którzy sobie gdzieś tam siedzą i czekają na klienta, tylko po prostu przypadkowi przechodnie. Jak chodzi o zasady ruchu drogowego, no to światła tutaj jakieś są, ale są one dla samochodów. Dla pieszych niby też są, ale to nikt na nie nie zwraca uwagi, więc jak się da, to się idzie. Jak się nie da, to też można iść między samochodami. Tutaj policja stoi, ale mandatu nikt nie wypisze, więc jest taka rupta co chcete, aby cię nie rozjechali. A kierowcy wcale nie starają się ciebie nie rozjechać, tylko jakby właśnie starali się rozjechać. Więc już kilka razy ledwo uszedłem z życiem. Pomimo tego, że nikt tutaj nie uważa na pieszego i nawet nie zwalnia, czy nie stara się go ominąć, nie widziałem przez wiele miesięcy pobytu w Indiach ani razu, żeby był jakikolwiek wypadek. A w Polsce, proszę, mamy takie prawo chroniące pieszych, a non-stop ktoś ginie na przejściu dla pieszych. No, gdzie tu logika? Marina Drive, tutaj taka główna promenada na starym Mumbaiu. No i tutaj po raz kolejny są dziesiątki tysięcy ludzi, dziesiątki. To jest tylko promenada nadmorska, tutaj są kamienie, nie da się tutaj kąpać. Zawiewa taka śmierdząca bryza tam od tego oceanu. Ta woda jest czarna, no jest straszny smog, więc niewiele widać. Ale tam właśnie na horyzoncie są sylwetki wieżowców tej bogatej dzielnicy Nowego Mumbaiu, tam gdzie mieszkają celebryci, cała branża Bollywoodu, finansiści. मुंडियन तो बच के रहना, दिल की धड़कन सुनना, प्यार की गली में ना बहना, मुंडियन तो बच के रहना.
Jeśli zostajemy w mieście więcej niż jeden dzień, warto też odwiedzić inne dzielnice. Jako że miasto ciągle zmaga się z problemem przeludnienia i korków, najszybszym sposobem przemieszczania się pomiędzy dzielnicami są pociągi. Poza Starym Mumbajem polecam odwiedzić też niezwykłą muzułmańską świątynię na wodzie, zbudowaną w 1431 roku ku pamięci bogatego kupca. Świątynię każdego dnia odwiedzają tysiące wiernych, jednak wejść do niej możemy wyłącznie podczas odpływu, kiedy morze odsłania groblę prowadzącą do świątyni. Kolejnym ciekawym punktem jest Dhobi Ghat, czyli największa pralnia świata. Z usług tej pralni korzystają nawet luksusowe hotele, restauracje i szpitale, a całość przypomina zamknięte getto na dość niewielkim obszarze. Jeśli chcecie wejść do środka, tak konieczne będzie skorzystanie z usług lokalnego przewodnika, który sam was znajdzie, jak tylko pojawicie się w tym rejonie. Dla kontrastu możemy zobaczyć też nowoczesną dzielnicę finansową Sandra Kurka Complex, który oferuje zupełnie inny obraz Indii. Tutaj jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne wieżowce i widać, że ten najludniejszy kraj świata z dynamicznie rozwijającą się gospodarką ma aspiracje stać się drugimi Chinami. Ale według mojej oceny bez zmiany mentalności czeka ich jeszcze do tego bardzo długa droga. Pomiędzy bogate dzielnice Mumbaiu powciskane są jednak osiedla slumsów, gdzie ludzie żyją w fatalnych warunkach sanitarnych. To właśnie w Mumbaiu mieści się największy slums świata, Dharavi, gdzie na niespełna 2,5 km² żyje ponad 1 milion mieszkańców. Wielu lokalnych przewodników oferuje wycieczki po tym miejscu, a wielu youtuberów ochoczo też nagrywa życie jego mieszkańców, odbiegające zupełnie od europejskich standardów. Ja jednak uważam, że tego typu materiały są wątpliwe moralnie i nieetyczne. Pociąg rusza, nie ma tutaj żadnych drzwi, więc można się wychylić. Tak wygląda pociąg w środku. Nie ma gdzie naprawdę palca wcisnąć. Wszystko zatłoczone do granic możliwości. Co za emocje. Normalnie MMA. Ale ze środka to tego tak nie widać. Z zewnątrz wygląda to bardziej agresywnie. Pociąg stoi na każdej stacji tylko po jakieś 20 sekund, więc nie ma za wiele czasu, żeby wsiąść bądź wysiąść. No i czas wysiadać. O, nawet nie było źle. Co? Buty moje zginęły. O. Ale już się pchają. No dawaj. Jako że wagonów kobiecych jest mniej, tak tam trwa bardziej ostra walka. Tutaj nie ma czegoś takiego, że jedni wysiadają, drudzy wsiadają, tylko trwa walka, przepychanie pomiędzy jednymi a drugimi. Kto się wepcha? Faceci się pchają, ale kobiety bardziej. Zawsze mówiłem, że kobiety są bardziej podłe od mężczyzn. I wyrachowane. I zaraz zobaczcie, co tu się będzie wyrabiało.
इंजन से 9 नंबर, B1 इंजन से 10 नंबर, S8 इंजन से 11 नंबर, S7 इंजन से 12 नंबर, S6 इंजन से 13 नंबर, S5 इंजन से 14 नंबर, S4 इंजन से 15 नंबर, S3 इंजन से No 16 i tak नंबर, nawet w miarę spokojnie. Należy pamiętać, że Mumbai to metropolia i to bardzo hałaśliwa metropolia. Na dole droga, na górze droga, tam sobie jeszcze rosną palmy. Także no wszystko jest to z rozmachem naprawdę zrobione. No i oczywiście kontrasty. Niesamowita bieda, slumsy obok super nowoczesnych 50-piętrowych wieżowców. Lotnisko też robi naprawdę mega wrażenie. Jest taka struktura jakby lotosu. Jeszcze zwłaszcza nocą, jak to wszystko jest podświetlone pięknie. Dojazd z centrum pod bramy Indii dokładnie do lotniska pociągiem, plus później przesiadka na metro i kilkaset metrów z buta do terminala zajął około 2 godzin. Następnie przejście tych wszystkich ich tutaj kontroli, papierologii zajęło ponad godzinę. No tyle trzeba sobie liczyć, żeby dotrzeć z centrum Mumbaiu właśnie na lot, co najmniej tyle, bo dziś nie było nawet, że tak powiem, o tej godzinie akurat zbyt wielu tłumów. Akurat była taka promocja, że bilet z Ahmedabadu z przesiadką w Mumbaiu i całodziennym właśnie sobie tutaj stopem do Singapuru kosztował 400 zł. I w cenie w pakiecie był właśnie taki salonik VIP, gdzie jest nielimitowane jedzenie słabej w sumie jakości, jak na Indię i z małym wyborem, ale za to jest nielimitowany alkohol w cenie i to wszelki alkohol. Piwo lokalne Kingfisher na przykład, wszelkie jakieś tutaj whisky, giny, alkohole lokalne i importowane. Niektóre pierwszy raz widzę na oczy, więc sobie chociaż popróbuję. Wpuszczają tu więcej ludzi niż jest krzeseł, foteli, więc część nie ma gdzie usiąść, musi czekać na swoją kolej, żeby coś się zwolniło. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu. Jeśli oglądaliście uważnie, to już zapewne wiecie, że w kolejnym odcinku widzimy się w Singapurze, czyli mieście-państwie zaliczanym do azjatyckich tygrysów i od lat znajdującym się w top 3 najbogatszych krajów świata. Na koniec nie zapomnij podzielić się wrażeniami w komentarzach i zostawić łapki w górę dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!